Z Łukaszem Kolczyńskim, współzałożycielem 3E Software House, odpowiedzialnym za rozwój Ordering Stack, rozmawiamy o wyzwaniach nowoczesnych sieci QSR. Łukasz, w jakim kierunku będą podążać teraz nowoczesne sieci QSR i jak Ordering Stack może pomóc im w rozwoju? Wydaje mi się, że sieci QSR będą coraz bardziej bazowały na narzędziach IT w swoich operacjach. Myślę, że samoobsługa będzie standardem w większości restauracji tego typu. Myślę również, że w związku z tym, że IT będzie odgrywało coraz większą rolę, te organizacje będą w dużym stopniu rozwijały kompetencje IT i marketingowe związane właśnie z tego typu obszarami, w tym również związane z analityką danych. Myślę, że ten obszar będzie odgrywał coraz większą wagę i wydaje mi się, że jest tutaj niezwykle dużo do zrobienia. Mam tu na myśli m.in. właśnie profilowanie klientów, lepsze docieranie do nich z dobrą ofertą, lepsze mechanizmy upsellingowe do sprzedaży, tak? W taki sposób, żeby zaoferować klientom możliwie dobrze dopasowaną ofertę, co oczywiście może przełożyć się na lepszą sprzedaż. Czy w takim razie system IT zastąpi czy wspomoże osoby odpowiedzialne za obsługę klienta? To jest bardzo ciekawy temat, który czasami wywołuje pewne kontrowersje. My uważamy, że rozwiązania na przykład takie jak kioskowe, że one nie powodują redukcji zatrudnienia jako takiego. I tak wiemy, że coraz trudniej jest pozyskać ludzi do pracy. Celem tych urządzeń jest bardziej zmiana typu przyjmowania zamówień. Rzeczywiście wydaje mi się, że kasjer w obszarze QSR odgrywa coraz mniejszą rolę. Wiemy, że on sprzedaje trochę gorzej niż urządzenia takie jak kioski samoobsługowe. U naszych klientów bywa, że nawet 10-15% mamy średnie rachunki wyższe na urządzeniach kioskowych niż u kasjera. I kasjer jako funkcja wydaje nam się, że będzie jej rola spadała, natomiast ludzie będą zmieniali rolę, przenosili się bardziej do kuchni czy do innych, czy będą zmieniali funkcję na bardziej wartościową w tym sensie. Tak? Natomiast nie widzimy tutaj tego rozwiązania jako takiej stricte konkurencji i chęci zredukowania zespołu. Jaka jest optymalna sieć QSR dla systemu Ordering Stack, żeby mógł on optymalnie działać i być rozwijany? My pracujemy z sieciami różnej wielkości i myślimy o tym w ten sposób, że gdy jest już 5 lokalizacji, wtedy te potrzeby stają się wyraźne i zazwyczaj taka organizacja, która doszła do takiego poziomu, rozumie potrzeby IT, unifikacji wszystkich systemów oraz zestawienia dobrych kanałów samoobsługowych trochę lepiej. Natomiast pracujemy również z mniejszymi sieciami, które mają wizję skalowania od samego początku. Tutaj mamy między innymi takiego klienta Lumberjacks z południa Polski. Jest to lokal sprzedający burgery, który ma w swoim jakby tutaj takim mindsetie od razu ideę skalowania i pracujemy również z nimi, wierzymy, że ich wizja jest dobra i również wdrażamy te narzędzia w taki sposób, że oni są w stanie się naprawdę łatwo skalować. Jakie sieci też są w Waszym portfolio? Jakie obsługujecie? Pracujemy dla sieci takich jak Pasibus. Pracujemy również dla dużych sieci, takich jak Burger King czy Popeyes. Pracujemy też dla mniejszych, takich jak Mango Mama czy Chickies. Pracujemy dla KFC w Bułgarii, także mamy tutaj klientów z różnych krajów, pracujących operatorów różnych znanych marek, ale też mniejszych klientów, którzy rozwijają się. Czyli na przykład podejmując z Wami współpracę, można myśleć o ekspansji zagranicznej i o tym, że Ordering Stack będzie wspierał rozwój zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak najbardziej. To jest idea, która nam przyświeca, aby pomagać klientom w rozwoju ich biznesu. Czy możliwe jest zainstalowanie systemu Ordering Stack w food courtach i jakie stwarza to nowe możliwości rozwoju?
Nasze rozwiązanie działa w wielu miejscach, w wielu food courtach, na przykład na kioskach naszych klientów. Są to zazwyczaj kioski, które przykładowo stoją na blatach właśnie w lokalach naszych klientów, w sieciach, w galeriach handlowych. Czasami, gdy ci klienci mają zgodę na postawienie wolno stojącego kiosku w galerii handlowej, wtedy również takie rozwiązanie może działać. Ostatnio pojawiają się idee takie, aby kioski mogły działać jako urządzenia współdzielone pomiędzy wielu operatorów i to jest też taki kierunek, który eksplorujemy. Rzeczywiście możliwości technologiczne i prawne obecnie umożliwiają stworzenie takich rozwiązań, które pozwalają na przekierowywanie płatności od razu do danego operatora, jak również fiskalizację jakby tutaj u wybranego operatora, u którego właśnie zamawiamy na tym samym kiosku. Także taki kierunek może umożliwić właśnie współdzielenie urządzeń kioskowych poprzez wielu operatorów, a jednocześnie bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w tych miejscach. Dobrze, a tak jakbyśmy mogli trochę wybiec w przyszłość, to jaka jest taka idealna, modelowa sieć, w której system Ordering Stack po prostu jakby zwiększyłby sprzedaż i byłby idealnie dopasowany do niej? Co powinna mieć, nie wiem, jakie powinna mieć też plany rozwoju? Myśląc o takiej sieci, wskazałbym na dużą świadomość wartości narzędzi IT i analizy danych w ramach takich rozwiązań. Na sieć, która ma też przygotowany zespół do tworzenia kontentu. To jest bardzo ważny aspekt prowadzenia działań właśnie w kanałach cyfrowych, tak żeby cały czas generować nowe promocje, nowe menu. Czyli myślę tutaj o sieci, która jest przygotowana do tej ery cyfrowej i nie tylko myśli o niej i chce w nią wejść, ale również ma tutaj pomysł na to, żeby rozwijać content po prostu w tych kanałach. To jest to. Tak bym to określił.